Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, a to jest zwykła, stara i niesamowicie brzydka minecraftowa świątynia, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. I dzisiaj właśnie na tym odcinku przerobimy ją na taką epicką świątynię dopasowaną do dzisiejszego Minecrafta, która wygląda naprawdę świetnie. Zgodnie z tym, o co zresztą sami prosiliście. Więc jeżeli chcecie ją zbudować, to zapraszam do oglądania. Dobra widzowie, i teraz może tak krok po kroku sobie zacznijmy. To znaczy, tu mamy przód naszej świątyni i pierwszą rzecz, jaką przerobimy, to będą wieże. Na początku tutaj dodajemy sobie z każdej strony coś takiego. To możemy sobie od razu rozwalić w taki sposób. Tutaj z tej strony na szczęście to nie będzie aż tak widoczne. I teraz dodajemy sobie po prostu naprzemiennie coś takiego, w ten sposób schodki, żeby to dobrze wyglądało. No jeżeli tu mamy tak, no to tu robimy na odwrót, czyli tu robimy góra, dół, dół, góra, dół, a tam robiliśmy góra, dół, góra. No i tu oczywiście robimy w taki sam sposób. Teraz to możemy sobie rozwalić dotąd i tu tak samo rozwalić dotąd. Oraz tutaj również możemy sobie rozwalić dotąd i wstawić nic innego jak po prostu sandstone'owe płotki, żeby to nam wszystko tutaj dobrze wyglądało. Tutaj oczywiście, tu gdzie jest to widoczne, również możemy to zrobić. Tutaj te bloki podmieniamy oczywiście tak samo na nic innego jak no właśnie, chciałem powiedzieć na creepery, ale to troszeczkę brzydko wygląda, więc zrobimy modyfikację w stosunku do oryginalnego projektu i tu damy coś takiego i zaraz sobie to też poteksturujemy i tak zrobimy sobie tutaj dookoła. Myślałem, żeby zrobić tak samo jak na dole, wam powiem, ale jednak fajnie by było, jakby tu u góry ta wieża była trochę lżejsza mimo wszystko. Wiecie, że tutaj mamy ten masyw wspierany na dole, a tutaj u góry będziemy mieli tak bardziej lekko to zrobione. Ja bym to zrobił dokładnie w ten sposób. No i możemy to już od razu sobie tutaj też poteksturować, czyli zrobić po prostu nic innego jak coś takiego, bo tu nic innego sobie nie wymyślimy jak zrobienie tego na przemian. Ok, wygląda to w porządku, tu możemy sobie już rozwalić i zrobić wejście. Oczywiście, żeby zrobić wejście, no to musimy sobie wejść do środka. No i teraz tak to musimy przebudować. To musimy przebudować, ponieważ zrobimy sobie tutaj tak i tutaj zrobimy tak. Tu sobie podniesiemy jeszcze jeden do wyżej. To rozwalimy i tutaj zrobimy sobie jeden wyżej, bo tu będziemy mieli nasz docelowy mur. To natomiast możemy sobie podnieść do samej góry i tutaj wybić sobie od tej strony wejście. To możemy z kolei rozwalić i tutaj dodać na przykład coś takiego. O, już przylas, no za każdym razem jak ja gram w tę grę i coś buduję, to ta łajza musi tu przyjść. No i dobra. I tu będziemy mieli to wyjście. Teraz, jeżeli chodzi jeszcze o samą wieżę, tutaj ja bym dodał na przykład coś takiego i tutaj z tej strony również dokładnie w ten sam sposób coś takiego. I teraz, jeżeli chodzi tutaj o górę, jeśli o górę chodzi, to tu robimy sobie, ja bym zrobił coś takiego, tutaj tak i tutaj dokładnie w ten sam sposób i tutaj tak. Między tym wstawiamy oczywiście sobie nic innego jak płotki sandstone'owe, a na to wstawiamy sobie jeszcze nic innego jak zwykłe płotki, żeby dokładnie w taki sposób to wyglądało. Kolejnym etapem będzie to, że tutaj dostawiamy sobie, na razie zrobimy coś takiego, ok? Jakby nie budujcie tego teraz równo ze mną, bo będziemy to sobie teksturować na bieżąco. I dobrze, a tutaj nie postawiłem, widzisz. I na bieżąco będziemy sobie tutaj dostawiali różne elementy. Ja na razie to zrobię z tego bloku i zaraz będziemy kombinowali co dalej, ok? Więc tutaj dostawiamy sobie oczywiście coś takiego. Dobra, to sobie przeciągnę w taki sposób, żeby mi było prościej to zrobić. Dobra, ok. Mamy tutaj ten nasz zewnętrzny dach, który wygląda w taki sposób. Teraz tutaj możemy zrobić natomiast schodki, tylko może nie te, tylko zróbmy sobie te gładkie, żeby to troszeczkę fajniej wyglądało. Ok, z tej strony tak samo. Ciach i z tej strony tak samo. Ciach, natomiast tu od wewnątrz możemy sobie zrobić w taki sposób, że jak wejdę do środka, to wam pokażę. O, to widzicie, to mamy coś takiego. Tu będzie stosunkowo nisko, ale to nic.
I teraz możemy przejść do szczytu. Jeśli o szczyt chodzi, no to tutaj możemy zrobić naprzemiennie, powiedzmy zrobimy te schodki i te schodki. Ok, tu sobie wstawimy jakąś tam pochodnię, która będzie nam to oświetlała i mamy zamknięcie. I jeżeli chodzi o naszą wieżę, to mamy już ją zrobioną i tak naprawdę wy wiecie, jak tą wieżę w tym momencie zrobić. Teraz jedyne co nam pozostało, to tą samą wieżę dokładnie w taki sam sposób musimy zrobić tutaj z każdej z stron. I żeby nie marnować tego czasu, ponieważ już wiecie jak ją zbudować, to ja po prostu ją przekopiuję i za pstryknięciem palca ta wieża pojawi się z każdej strony. I voilà! Nasze wieże mamy zrobione z każdej strony. Tylko to teraz muszę tutaj troszeczkę popoprawiać, bo niestety przekopiowanie tego nie załatwia mi wszystkich problemów, które bym miał do rozwiązania tutaj w tym przypadku. Dobra, tu muszę sobie zrobić tak, tu z tej strony muszę sobie zrobić wyjście w tym samym miejscu. Ok, no i tu wejdź do środka, kurde Patryk. Dobra, i to może... Kurczę, żeby teraz wam nie pomylić. Dobrze, jakby pamiętajcie, te wieże robimy na równo tutaj z tą linią, nie? W sensie tak, że tutaj, o, widzicie, to wszystko jest w obrębie tego budynku, a w ogóle zapomniałem wam pokazać. Tu macie całą listę materiałów oczywiście, która będzie wam potrzebna do zbudowania tego. Przepraszam was najmocniej serdecznie i wracamy do budowania. Dobra, czyli tak o, skoro to mamy, to tutaj, pójdziesz won, łaku śmierdzący. I tutaj z tej strony będziemy robili sobie, o właśnie, gdzieś tutaj wycięcie, żeby zrobić sobie wejście tutaj do góry, nie? No bo ono nie będzie automatycznie z tej strony, bo z tej strony powinno być zabudowane i będzie z tej strony, czyli tutaj byśmy musieli zrobić coś takiego, a w zasadzie nawet tutaj byśmy musieli zrobić coś takiego, tutaj natomiast ten bloczek, tutaj z kolei ten bloczek i ten bloczek. Tutaj możemy dodać kolejny, czyli będzie zwykły ten i tutaj ciach, to możemy sobie tutaj wypełnić i tu zrobić w taki sposób i tu będziemy mieli wejście do góry. Elegancko. Z tej strony tak samo, tutaj przy tym filarze będziemy sobie to wycinali wszystko. I ponownie, tu akurat jest w dobrym miejscu to wyjście, więc w zasadzie możemy to tak naprawdę zostawić i tutaj sobie zrobić wejście do góry. Bo tutaj jest ok. Natomiast tu z drugiej strony musimy sobie to poprawić, czyli oczywiście tutaj muszę sobie zrobić ciach, tutaj ciach, tylko sobie nie zrobiłem wyjścia. No właśnie, nie zrobiłem sobie wyjścia, czyli tutaj to będzie, a nie, bo tutaj jest wyjście. Dobra, dobrze. Dobra, wszystko tego tutaj, patrz, już robię i poprawiam, widzę. Ciach, tylko nie te schodki, a te schodki tutaj oczywiście ciach i mamy to zrobione, a tu możemy sobie resztę zabudować i tutaj wstawić, no możemy nawet to wstawić, ok. I tu będzie drabinka oczywiście do samej góry, żeby wejść sobie tam na górę, a to zabudowujemy ładnie, pięknie, żeby tu nam to nie psuło. Dobra, i teraz tak naprawdę wszystkie wieże mamy już w pełni skończone i możemy zająć się tutaj no przodem naszego budynku, nie? Na początek może skupmy się na wejściu. I teraz ponownie, nie róbcie tego od razu ze mną, tylko na spokojnie zaczekajcie sobie i róbcie to sobie powoli, żeby później się nie wściekać, że ja coś tutaj wam nie pokazałem lub coś gdzieś jest pominięte i tak dalej, nie? Dobra, z tej strony robimy tak samo, pyk. Okej, czy to mi się zgadza? Bo coś mi tu nie za bardzo. W sumie i w okoniu tak. Tutaj możemy jeszcze zrobić w ten sposób, a tutaj możemy wtedy to dokręcić tak i tu dokręcić tak, tu dokręcić. No właśnie. Idź won. O, w ten sposób widzicie i tu tak samo musimy to dokręcić w ten sposób. Dobrze. I mamy tutaj coś takiego i to oczywiście należy nam to poteksturować, czyli zrobić po prostu coś takiego. Tu oczywiście ja bym to zrobił w taki sposób, ten jeden element tutaj tak samo i tu dodał na przykład tak, no i tu już bym nie kombinował, żeby mi się to nie rozwaliło i tu zrobił identycznie tak jak z tamtej strony, żeby mi się to nie porozwalało i mamy coś takiego. To będą takie miejsca na źródełka. Idąc dalej, możemy tutaj dodać taką. Dodajemy to, tu z kolei zrobimy tak i tutaj tak, bo tu będzie spływał nasz strumień. No i tu możecie, nie musicie, ja tego nie robiłem, żeby tam to zabudowywać, bo tutaj będzie nam fajnie woda wpływała, więc ja bym tutaj nie kombinował. Idąc dalej, tutaj bym zostawił coś takiego, to rozwalił, tu dostawił coś takiego. Natomiast tutaj, drodzy widzowie, ja bym zrobił tak, że dajemy sobie cyk, tutaj w
w ten sposób do wewnątrz. Zaraz to oczywiście będziemy teksturowali, więc się nie rozpędzajcie, jeżeli budujecie równo ze mną. Tutaj dostawiamy sobie coś takiego, tutaj tak i tutaj możemy zrobić w ten sposób. No i teraz oczywiście możemy to sobie poteksturować, żeby to dobrze wyglądało, czyli tutaj mogę sobie zrobić tak, tutaj mogę sobie zrobić tak, tutaj mogę zrobić sobie tak, tak. No i w zasadzie jest, powiedzmy, git. Teraz oczywiście nadmiarowe bloki sobie usuwamy, czyli to i to możemy sobie usunąć, to i to również, żeby to już wyglądało mniej więcej w ten sposób. I teraz przejdźmy sobie tutaj do tej strony, żeby tu tą górę skończyć. I tutaj tak naprawdę robimy po kolei taką piramidkę. Dosłownie, czyli robimy po prostu coś takiego i tu schodzimy sobie znowu piętro niżej, dobudowujemy czymkolwiek i również sobie to zabudowujemy w taki sposób, żeby to dobrze wyglądało. Oczywiście tutaj możecie tak zrobić, a możecie to zrobić tak, tylko to wtedy będziecie widać to, więc ja preferuję, żeby to wyglądało mniej więcej w taki sposób. I tutaj ten element mamy już zrobiony, możemy przejść do naszych fontanów tutaj. I teraz jak to robimy? Przejdźmy sobie do lewej strony. Tutaj rozwalamy sobie tak, tutaj dostawiamy sobie, powiedzmy, schodek w ten sposób, tutaj w ten sposób, tutaj w ten sposób, tutaj w ten sposób. Teraz się zastanawiam. Dobra, skończmy pierw to. Przejdziemy sobie zaraz tam do końcówki, żeby się nie pomylić po prostu. I tu tak samo, rozwalamy sobie tak, dajemy sobie oczywiście jeden w ten sposób, drugi dajemy sobie, no Jezu, ten tam się znowu tretoli. Dajemy sobie tak, tak i tak. I teraz tutaj w tym miejscu będziemy robili sobie pochodnię, taką normalną, powiedzmy. Co ja mam przez to na myśli? Ano mam na myśli to, że robimy tutaj ciach, ciach i tutaj będziemy wstawiali netherrack, a tutaj zrobimy coś takiego. No i tu oczywiście wiadomo, trzeba troszeczkę poteksturować, więc możemy to sobie zrobić, powiedzmy, w taki sposób. No i z tej strony oczywiście tak samo, czyli tutaj dajemy sobie raz, dwa, tutaj dajemy sobie, powiedzmy, o, 3, elegancko. No i tu teraz tak naprawdę możemy sobie to troszeczkę poteksturować ponownie, żeby to lepiej wyglądało i to już mamy zrobione. Jeden co nam potrzebny to oczywiście netherrack, który będziemy mieli sobie. O, tutaj wezmę za tą wodę, chociaż tam nie wylałem. No dobra, trudno. Zaraz wyleję jeszcze raz i weźmiemy sobie jeszcze zapalniczkę, która jest, o, tutaj. Przy okazji wezmę już wodę. Elegancko, to mogę podpalić i tu już będziemy mieli nasze pochodnie zrobione, a stąd będzie nam wybijała ładnie, pięknie woda i obyś się w tych ogniach piekielnych spalił, dziadu, ty jeden wredny. I teraz możemy przejść, no właśnie, zastanawiam się, czy do boków i zrobić pierw boki, a później przejść do góry. Wydaje mi się, że tak będzie chyba najsensowniej, więc może przejdźmy do tego, co zrobimy tutaj sobie po lewej stronie, co? Jeśli o lewą stronę chodzi, to wydaje mi się, że najprościej będzie tak, jak zrobimy pierw coś takiego. Ok. Tu sobie to załatamy. W taki sposób. I tu mamy teraz to nasze przejście. Nie? I teraz tak. To możemy sobie rozwalić. Pójdziesz, dziadu głupi. Tutaj sobie możemy już... O, ale gościu mnie wpienia, nie? Przy tej budowie. Idź mnie stąd. Dobra. Mamy cosik takiego. I teraz od tej strony robimy 1, 1, 1, 1, 1, 1. I jeżeli to zrobiliście poprawnie, to tutaj między tymi możemy sobie wstawić od razu schodki w taki oto sposób, żeby to nam fajnie wyglądało. Jak mnie ten chłopek wpienia, to się po prostu... Widzowie, nie dzieje. Jak ty mnie, gościu, wpieniasz do czerwoności, to możemy sobie od razu nie rozwalić, Patryk, a zabudować, bo tu powinieneś mieć ładnie, pięknie to zabudowane, ponieważ tutaj będziesz wstawiał co? No właśnie to. Schodeczki, drodzy widzowie, żeby to fajnie wyglądało. Utopię cię w lawie za sekundę. Wracając jednak do naszego budynku, to tutaj teraz, gdzie mamy płotki, to się płotki nazywa, Patryk, wstawiamy sobie po prostu cięty sandstone, żeby to troszeczkę urozmaicić cały ten nasz wygląd. Elegancko. No i to jak to już mamy, to teraz tutaj możemy sobie przeciągnąć w taki sposób. Elegancko. No i tu, jak widzicie, w momencie, gdy mamy cięty sandstone, dajemy coś takiego. Tu mamy cięty sandstone, dajemy coś takiego.
Z drugiej strony znowu, tu mamy cięty sandstone, robimy coś takiego, tu powinienem w ogóle na odwrót zrobić. Ok, mamy tak, tutaj mamy tak, tutaj mamy tak. I tak robimy aż do samego środka, czyli mamy tutaj to zrobione, tu mamy ciach, no i tu skoro nam wypada środek, no to powinniśmy dać w ten sposób. I tutaj tą dolną część mamy zrobioną i możemy przejść tutaj, drodzy widzowie, do tej strony. I ponownie robimy dokładnie tak samo, czyli tutaj sobie to zabudowujemy, żeby to nam wszystko git wyglądało. Tu również sobie zabudowujemy elegancko, to sobie rozwalamy wszystko w tym miejscu. Dajemy sobie ten zwykły, te schodki takie te gładkie, w taki sposób. No i tu ponownie, co drugi robimy sobie przerwę. Dodajemy sobie w tej przerwie nic innego jak płotki sandstone'owe. Tu natomiast u dołu dostawiamy sobie cięty sandstone z jednej i z drugiej strony, elegancko, to nam wszystko dobrze wygląda. Tu sobie rozwalamy w ten sposób. Oczywiście tu nam powstanie pewna luka, więc ją sobie zabudowujemy. Tu w ogóle widzę, mi się nie zabudowało. No i tu wstawiamy oczywiście coś takiego, żeby te nasze mury przyozdobić. Tu na środku wstawiamy sobie oczywiście w ten sposób, no i lecimy tutaj do środka po kolei, pyk, 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 no i z tej strony tak samo pyk, 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 pyk. Dobra. I tą stronę również mamy zrobioną. Jeżeli chodzi o tył, drodzy widzowie, jedyne co możemy zrobić z tyłu jako start, to podnieść sobie każdy z tych elementów o 2. Czyli tutaj będziemy mieli 2 do góry. Tu znowu łatamy, później to będziemy musieli wycinać od wewnątrz, nie? Do góry o 2. Znowu w taki sposób, bo to będzie wszystko dużo wyższe, nie? Tutaj tak samo możemy sobie to już zalepić. W taki sposób. Super. I znowu podnosimy sobie to o 2. I tutaj już robimy ostatni element, czyli tak naprawdę możemy tylko zrobić to. Podnosimy o 2 w ten sposób. I jeżeli chodzi o tył, drodzy widzowie, to tu będziemy robili taki wielki tron z posągiem, ale to zrobimy już sobie na samym końcu, dobra? Więc tutaj możemy zrobić jedynie co, to przeciągnąć sobie oczywiście w ten sam sposób tutaj z każdej strony do środka mniej więcej, gdzie tu mamy środek. Tutaj będzie środek. O, ja bym to zrobił nawet w taki sposób, choć nie, czekaj, na odwrót. Tak robimy, sorry. Bo tego sandstone'a mi się tak tu teraz za dużo wydało, no i teraz jest git. Dobra. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tył, to do niego sobie wrócimy już pod sam koniec. Wydaje mi się, że teraz najprościej będzie Wam pokazać, bo z przodem też nam trochę zejdzie. Albo może nie. Idźmy po kolei, rzeczywiście. Zróbmy przód. I teraz jak działamy? Działamy tak o. Tutaj przeciągamy sobie coś takiego i robimy sobie tak, że co jeden ustawiamy sobie po prostu ten gładki, te gładkie schodki, nie? O, coś takiego, żeby tutaj było. Teraz tutaj robimy dokładnie na przemian. To znaczy, tutaj będziemy musieli to zabudować. Ok, z tej strony też od razu sobie to zabudujemy, bo tam będzie szła ściana. I teraz, jak tu był ten schodek, to tu robimy coś takiego, a jak tu był ten gładki schodek, no to może inaczej. Tu, gdzie mamy te sandstone'owe zwykłe, dajemy to. Natomiast tu, gdzie mamy gładkie, to dajemy nic innego jak to. Dalej dajemy sobie oczywiście te z creeperami, te rzeźbione. Później dostawiamy sobie oczywiście kolejny raz to. No i oczywiście tutaj znowu dostawiamy sobie sandstone w taki sposób. Tu pamiętajcie tylko, żeby oczywiście równolegle podnosić te boczne ścianki. Dalej możemy sobie tutaj już przeciągnąć sandstone'em, no bo on jest najtańszy z tego wszystkiego, co tutaj będziemy robili. Natomiast tutaj możemy sobie przeciągnąć w ten sposób. No i tu już jak sobie poteksturujecie, tak będziecie mieli. Możecie zrobić, w sumie nie pomyślałem o tym, że można to sobie zrobić dokładnie tak samo jak u dołu. To tak to zróbmy, ulepszmy to trochę. Ja to poteksturowałem tak na pałę trochę w poprzedniej wersji. Ale rzeczywiście może to będzie lepsze rozwiązanie i teraz nawet fajnie to będzie wyglądało, ponieważ jak tu sobie zrobimy coś takiego, jak mamy z tamtej strony, to tutaj idealnie nam się
zazębia i mamy to mega fajnie poteksturowane i tak to zróbcie. Teraz o tym pomyślałem i to wygląda dużo lepiej. Dobra, możemy przejść do lewej strony. Jeśli o lewą stronę chodzi, to na początku taką. Tu zróbmy sobie na 2 w taki sposób, żeby tak to robić mniej więcej po kolei. Tu będziemy mieli wejście, tu będziemy mieli wejście, tu będziemy mieli schodek, tu będziemy mieli schodek, więc to od razu możemy sobie tutaj zrobić w taki sposób. Następnie tutaj co drugi dajemy sobie coś takiego i tutaj oczywiście coś takiego sobie przeciągnę, tylko to nie będzie identycznie w ten sposób, bo tutaj w tym miejscu wezmę sobie stąd, będziemy mieli po prostu 1, 1, tutaj i 1, tutaj 1, tutaj 1. O, w taki sposób. I teraz weźmiemy sobie jeszcze płotki i tutaj powstawiamy sobie okna. Natomiast od wewnątrz oczywiście na 2 będziemy sobie robili coś takiego, przy czym akurat z tej strony możecie zrobić tak, to oczywiście będzie do rozbiórki, możecie zrobić tak, że to sobie rozwalicie tak naprawdę, jeżeli chcecie i w tym miejscu zrobicie schody. Jeżeli Wam na tym zależy, to możecie sobie to w ten sposób zrobić. Będzie to na pewno troszeczkę lepiej od wewnątrz wyglądało, ale jeżeli zrobicie inaczej, to też będzie jak najbardziej git, ale moim zdaniem to wygląda troszeczkę lepiej. No i tu oczywiście podłoga będzie na tym poziomie, więc później do tego poziomu będziemy sobie też równali tam od spodu, wiadomo, nie? Dobra, no i tutaj ponownie robimy dokładnie tak samo jak z każdej strony, czyli przeciągamy sobie w ten sposób z jednej, z drugiej strony, ok, mamy to zrobione i tutaj wstawiamy na środku coś takiego, żeby to dobrze wyglądało. I tutaj tak naprawdę wszystko nam się zgadza, możemy przejść do drugiej strony i tutaj ponownie zasada jest ta sama, to znaczy tutaj robimy ciach, tutaj robimy ciach, to tak naprawdę możecie w sumie też rozwalić, nawet zrobić w ten sposób. Tutaj z tej strony chyba też tego nie zrobiłem, nie? Jeżeli nie chcecie tutaj tego mieć, możecie to zrobić w taki sposób, to też będzie jak najbardziej git wyglądało, tylko pamiętajcie wtedy, żeby zrobić też tutaj, żeby to tak równomiernie do tego dochodziło, nie? Tutaj dochodzi, tutaj też. O. No i tu wtedy wiadomo, od tej strony ciach i tutaj od tej strony ciach. Git. I tam chyba wtedy z tej strony też będzie trzeba to ciachnąć, nie? No to już zależy od Was, jak tam to chcecie sobie zrobić. Po prostu pokazuję, że tak możecie, nie? Nie będę się upierał, żebyście robili dokładnie tak jak ja. Ja zrobiłem z tamtej strony inaczej, z tej strony inaczej i tak to zostawiam, żebyście mieli po prostu porównanie, jak to będzie wyglądało. Tu oczywiście lecimy na początek na 2. Tutaj robimy 1 odstępu ciach, 1 odstępu ciach, tu wejście w taki kurczę sposób. Spoczko, to mi się zgadza. I teraz tu będzie ciach, 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 ciach. Tu będzie oczywiście co ja robię? Nie będzie tak. Będzie tak. No, dobrze, bo tu będzie wtedy półpłytka. Tylko to będzie ta. Ciach. No i tu będzie półpłytka. Tu przeciągnę sobie pierw półpłytki, żebym się sam w błąd nie wprowadził. Półpłytka, brak, półpłytka, brak, półpłytka, brak, półpłytka. Ok, no i tu oczywiście, kurde, muszę sobie teraz tak przeciągnąć, żeby mi było prościej wstawiać schodki. No i tu wstawiam sobie oczywiście schodki, a tutaj to mogę teraz rozwalić i zrobić sobie od wewnątrz w ten sposób. Ok, to mi się super zgadza. Tutaj oczywiście wstawiam sobie okna w taki sposób. Tu podnoszę całość jak najbardziej jeszcze o 1, żeby mi się to zgadzało. Coś kurde tutaj pomieszałem. No pewnie, że pomieszałem, bo to powinienem rozwalić jeszcze. No i teraz będzie git. I tutaj zrobić jeszcze w ten sposób, cyknę fuk, bajerka. I teraz mi się to zgadza. No i tu wiadomo, oczywiście dostawiamy tak samo z jednej i z drugiej strony i mamy tego typu kurcze bęc, nie? I teraz
Jeżeli chodzi o tą stronę, to tu możemy sobie całość tego elementu wywalić, chociaż powinienem przejść zamiast przejść do wnętrza, to powinienem przejść do tyłu, ale już sobie to wyrównamy i przejdziemy sobie do tyłu, żeby podziałać z tym tyłem, to sobie tylko wyrównam. Dobra, ok, dotąd, tu wszystko, gdzie macie jakieś tam te pojedyncze, to możecie od razu podmienić na sandstone i tutaj te dwa rzędy z jednej strony o 2 klocki i z drugiej strony o 2 klocki możecie zostawić, to możecie rozwalić i tutaj będziemy później tą podłogę usuwać i robić inaczej, więc do tego sobie wrócimy, ale zanim to zróbmy może to, co jest z tyłu, bo tu będzie trochę zabawy. I teraz, dlaczego tu z tyłu będzie zabawa? Ano dlatego, że tutaj na początku robimy sobie po prostu z jednej strony coś takiego, elegancko, tu sobie oczywiście wstawiamy pochodnie, super, natomiast tutaj, drodzy widzowie, robimy sobie nic innego jak na 2 coś takiego i tu będziemy to sobie zakręcali. Czyli tutaj będziemy sobie to zakręcali i tutaj tak samo będziemy sobie na odwrót coś zrobiłem. Tutaj na odwrót zrobiłem coś takiego w ten sposób. I tutaj tak naprawdę to możemy rozwalić. I teraz odtąd budujemy tron do samej góry. Więc po kolei. Na początek tutaj dostawiamy sobie cięty i tutaj dostawiamy cięty, a tu dostawiamy sobie gładki i gładki. To natomiast możemy sobie rozwalić. Idąc wyżej, możemy znowu tutaj sobie zrobić gładki, tutaj 2 schodki, tutaj 2 schodki i tutaj te 2 elementy możemy sobie ponownie rozwalić. Teraz na samej górze robimy sobie taką. Tu rozwalamy, dajemy sobie gładki, znaczy ten cięty w ten sposób. Tu dajemy sobie oczywiście gładki w taki sposób, żeby tu tak mieć właśnie równo. Teraz tutaj dostawiacie sobie wszędzie gładki. Tutaj robicie w taki sposób. Tutaj dostawiacie, no może nie to, tylko tą ciętą, w taki sposób, żeby to wyglądało, a tutaj wstawiacie sobie blok złota, no bo to ma być w końcu tron, prawda? Ja sobie od razu wezmę tutaj też lapis lazuli i teraz tutaj na 4 sobie rozwalam, tutaj na 4 sobie rozwalam, tu wstawiam sobie lapis, tu sobie wstawiam lapis, tu sobie rozwalam i teraz możemy przejść do budowy naszego posągu. I zaczniemy może od samego dołu. Czyli tutaj robimy sobie 3 i tutaj 3 w taki sposób. Tu oczywiście to możemy sobie jeszcze zaokrąglić tutaj tak dotąd, żeby to jeszcze bardziej wyglądało jak tron. Ok, w taki sposób. I teraz tu możemy zrobić ręce. Te ręce będą szły w taki sposób, że robimy sobie tutaj od wewnątrz tak. No i tu możemy zrobić, to ma iść w tę stronę, więc możemy zrobić tak i tak. W taki sposób. Tutaj mamy już ręce zrobione. Jeśli o tu wchodzi, no to tu możemy sobie od razu zrobić z lekką teksturką, czyli zrobić coś takiego i tutaj półpłytka i tu mamy tułów zrobiony i teraz przechodzimy tak naprawdę do głowy, czyli do najgorszej części. Może zacznijmy od tyłu głowy. Czyli tak o, tu sobie zrobimy tył głowy w taki sposób, że sobie to troszeczkę poteksturujemy i to damy, no dobra, niech będzie tutaj do samej góry. Tu mamy tył naszej głowy zrobione i możemy przejść już do samej twarzy. Jeżeli chodzi o twarz, to tak o, tutaj mamy ten lapis i robimy sobie coś takiego. Tutaj dostawiamy nos, tutaj dostawiamy ciach, tu robimy raz, 2, 3, no i tu dajemy sobie oczywiście naszego gigantycznego kulfona. Teraz tutaj dostawiamy sobie oczy w taki sposób, tu dostawiamy cięty, tu dostawiamy ciach jako brew i tu wykładamy gładkim i tak naprawdę posąg naszego faraona, władcy, wherever, jak zwał, tak zwał, mamy już zrobiony i tak naprawdę dookoła wszystko mamy zrobione, więc możemy zająć się trochę wnętrzem i tym, jak to powinno tutaj iść dalej do góry. Od razu wyłączę shadery, żeby po prostu było lepiej widoczne. Ok, no i tak o, na początek to sobie możemy wszystko powywalać stąd, bo to mi nie jest do niczego potrzebne. Cało to wszystko tutaj możemy sobie to wywalić. Ok, tu sobie wywalamy.
Tutaj też. Tu tak naprawdę możecie sobie to wycinać aż dotąd. Możecie sobie to wyciąć na równo z tym mniej więcej. No więc tutaj też możemy sobie to powycinać, żeby nam się to wszystko zgadzało. Tutaj też oczywiście ten nadmiar możemy sobie pousuwać, bo on nie będzie nam do niczego tak naprawdę potrzebny. Tutaj mi się wydaje, że też możemy sobie pousuwać z tego, co pamiętam. Na pewno. Dobra, możemy sobie to usunąć. No i tutaj też wydaje mi się, że mogę to na spokojnie usunąć. Tutaj jak najbardziej też. Z tej strony podobnie. Czyli tutaj możemy sobie to powywalać, żeby tu zrobić taką dużą przestrzeń. Na górę i tak wchodzimy przy pomocy wież, więc to nie jest nas to w żaden sposób tutaj nie boli. To natomiast mogę sobie również powywalać. O, widzicie, tutaj mi się odsłaniają kolejne jakieś tam zaułki, to mogę sobie porozwalać. Tu oczywiście tam, gdzie nie potrzebuję, to sobie to zabudowuję. Dobra, tu mamy jeden, czy nie? Czy ja tu coś usunąłem niepotrzebnie? Ty, bo teraz tak zastąpiłem, co tu miało iść tak jeszcze? Ty, no dobra, tutaj sobie to zabudowuję, żeby tu już było na równo wszystko wybite. Czyk, 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 czyk. Tu oczywiście trzeba to sobie zabudować tak, żeby było podobnie jak tam. To mogę sobie tutaj rozwalić, na cholerę mi to. Tu też, bo tu ten filar sobie przeciągniemy. No i to oczywiście też mogę sobie tutaj wywalić z jednej, z drugiej. Zastanawiam się tylko, czy tego jeszcze nie pogłębić teraz, ale chyba tak. No, rozwalmy sobie to już, niech to idzie w ten sposób i sobie tutaj po prostu w tym miejscu to zabudujemy se w tym miejscu. Ok. Na przykład w taki sposób, lub jak chcecie, to możecie to zostawić, tu zrobić taki, tu po prostu walnie się tego ziutka i tego ziutka i z tej strony też się walnie, żeby już było spójnie, to się rozwali, tu się zrobi tak, tu się zrobi to i to. Tutaj natomiast przy wejściu ja zrobiłem sobie tak, że dałem sobie jeden filar, drugi filar, tutaj tak, tutaj w ten sposób, żeby to wejście trochę zawęzić, natomiast tutaj rozwaliłem sobie i pododawałem sobie coś takiego, żeby to lepiej wyglądało. Dobra, jeżeli chodzi o te filary, bo tutaj mamy wejście, tak, i tutaj jest wszystko git, to mogę sobie zabudować tutaj, pyk, tu będzie dobrze, dobra. I teraz, tu do góry o 2, tu do góry o 2, o 2, o 2, o 2, o 2. Z drugiej strony tak samo, do góry o 2 lecimy z jednej, z drugiej strony. Pyk, pyk, pyk. No i tu oczywiście dostawiamy sobie, tylko może nie ten, tylko ten gładki bym tutaj chciał podostawiać sobie w taki sposób, żeby to wspierało mnie tutaj od wewnątrz. Dobrze, mamy coś takiego zrobione. I teraz, tutaj tak naprawdę bym musiał przekopiować tą twarz stąd. I pozwolicie, że ja już to zrobię komendą, żeby nie tracić waszego cennego czasu. Czyli sobie to przekopiuję po prostu, całą tą gębę. Samą gębę, nie? Samą gębę. I teraz odtąd robię sobie raz, dwa, trzy, cztery, jeżeli się nie mylę. I tu powinienem to wkleić. Jak bum, cyk, cyk. Dobra, i tu mogę sobie dać jeszcze coś takiego, spoko, a tu zamiast tego, żeby urozmaicić, dajemy sobie coś takiego, że tu jest jakiś tam bożek, żeby to wyglądało troszeczkę inaczej, nie? Tutaj sobie oczywiście to możemy rozwalić, tu tak samo. I tak wygląda ta morda tutaj wklejona, nie? Teraz będziemy potrzebowali znowu zrobić taki ala ołtarzyk, bym powiedział. I ten ołtarzyk byśmy zrobili chyba na tej kratce, albo na tej. Zróbmy na tej. Tutaj zrobimy coś takiego. Ciach. No i tu możemy umieścić tam jakąś skrzynkę. Dajmy tutaj chesta, że tam właśnie jakiś tam gifcik na kogoś tutaj czeka w tej naszej świątyni, nie? Teraz tak, bierzemy sobie to i tutaj w tym miejscu zostawiamy jeden. Tu w tym miejscu zostawiamy jeden, przeciągamy do samej góry. Tu dostawiamy oczywiście jeden, tutaj jeden. I tu przeciągamy do samego dołu i mamy takie dwa duże filary, które to wszystko będą wspierać.
Ale to nie koniec filarów w tym pokoju. Kolejne filary będą też masakrycznie proste, ponieważ tutaj dostawiamy coś takiego, robimy 3 odstępu, dostawiamy coś takiego, 3 odstępu, coś takiego, na 2, na 2, na 2, na 2 i tutaj ponownie dostawiamy sobie raz, 2, 3, 4, super. Możemy dodać pochodnie w taki sposób, żeby tu już to od razu oświetlić, żeby nam się potworki tu nie respiły. Tutaj nie pamiętam ile jest tych kolumn. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No dobra. No to tu możemy jeszcze w tym miejscu dostawić po 2, żeby nam się tutaj nic nie zrespiło. Tutaj tak samo 2. Ok, ciach. No i tu wiadomo, trzeba też gdzieś sobie te pochodnie podostawiać. Ja to zrobiłem w taki sposób. Dobra, z tej strony identycznie, czyli tutaj sobie wchodzę. Coś mnie to kurde nie pykło. Trzeba to załatać, no może nie tym. Trzeba to załatać. Daj mi tego zwykłego sunstone'a. Git. Dobra. Tutaj sobie zapalam też u góry i tutaj na tym lapis lazuli. I z tej strony ponownie tutaj sobie zapalam ciach i tutaj na tym lapis lazuli. I z tej strony tak samo tutaj u góry ciach i tutaj na lapisie sobie zapalam. I jest jak najbardziej git. Mamy to wszystko oświetlone. Możemy przejść tutaj do budowy tak naprawdę naszego już samego piętra, nie? I teraz jak to zrobić? Tutaj odtąd liczymy sobie raz, 2, 3, 4, 5. To wycinamy. Robimy 1, tutaj 2. Z drugiej strony tak samo. Raz, 2, 3, 4, 5. Zostawiamy 1, robimy 2. I coś, aha, tutaj raz, 2, 3, 4, 5. 1, 2. I tutaj możemy sobie to przeciągnąć w taki sposób. Dobrze, to możemy sobie już tutaj zamknąć w ten sposób, żeby tu już mieć fajnie zrobioną podłogę, żeby nas tu nic już nie martwiło. No i teraz w zasadzie jedyne co nam pozostało, to wziąć sobie schodki i tutaj ładnie, pięknie to połączyć w taki sposób, że tam to ładnie, pięknie wyglądało, elegancko. Ok, mamy coś takiego. Dobra, to nam wszystko git wygląda. Teraz bierzemy sobie schodki, nie schodki, tylko płotki dżunglowe i oczywiście tutaj robimy takie zabezpieczenie, żeby nikt nam na głupi ryj nie spadł. Ok, i to w zasadzie mamy zrobione. W sensie pierwsze piętro mamy skończone. Teraz od tego schodka robimy ciach i tutaj już normalnie lecimy do góry, żeby po prostu było nam łatwiej. Zrobimy coś takiego i tu już mamy ten poziom w zasadzie zaznaczony. Możemy sobie to już go tak naprawdę tutaj ładnie, pięknie zabudować, żeby już tutaj nic nie kombinować więcej. Ok, mamy coś takiego. Tutaj mamy schodek, żeby nam się fajnie wchodziło. Resztę tutaj możemy zabudować. Oczywiście tam należy zrobić też oświetlenie, ale zaraz je sobie zrobimy. Tak samo jak zrobimy sobie oświetlenie i dekoracje na zewnątrz, które jeszcze gdzieś tam mi zostały w głowie do zrobienia. Ale to już te dekoracje będziemy sobie robili na sam koniec. To już zróbmy sobie to, co mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o sam budynek w ogóle. Dobra, to możemy oświetlenie zrobić sobie po prostu, wiecie, tutaj gdzieś tak na środeczkach sobie gdzieś tam porobić. Tutaj tu jest drugi, tu jest drugi. Tu możecie też zrobić, nawet tu przy samym tym posągu możecie sobie tutaj, wiecie, dostawić takie dwa torczyki w tym miejscu. Tutaj też jeszcze jeden chyba, tak? Tam to stawiam, tak to stawiam. Ok, to możemy już sobie o tym zapomnieć i możemy przejść do ostatniego, drugiego piętra. I jeśli o drugie piętro chodzi, sprawa jest banalnie prosta. Na początku tutaj robimy sobie wszędzie na 3, to jest proste, bo tak naprawdę musimy trzymać po prostu jeden odstęp od tej naszej barierki, więc tu będzie nam się wszystko ładnie, pięknie spinało i to nie jest żaden rocket science, więc sobie robimy po prostu coś takiego. Dostawiamy sobie tutaj oczywiście z każdej strony taki spornik, żeby to wyglądało gitens. Dobra. I teraz tutaj dostawiamy sobie ciach, coś takiego dookoła, żeby ten dach miał się na czym oprzeć. I ze zwykłego sandstone'a robimy sobie już tutaj wszędzie dookoła piramidę, do samej góry, żeby ten klimat piramidy jednak pozostał. Zaraz sobie to będziemy robili po prostu tak
krok po kroku trzaskamy sobie to do samej góry, dokładnie w ten sposób. Tu coraz szybciej będzie nam to szło, bo te odstępy są coraz mniejsze, ale żeby ten klimat piramidy pozostał, to oczywiście musimy sobie to zrobić jak należy. I tutaj od wewnątrz sobie też po prostu używałem tego sandstone'a, żeby mi się prościej budowało i wygodniej. No bo jednak jakbym miał to robić, tak wiecie, łączyć to od boku, to bym się chyba pochlastał tutaj, mówiąc szczerze, bo trochę by mi to zajęło. Ok. Tutaj oczywiście sobie to jak najbardziej łączymy w ten sam sposób. Dobra. Przechodzimy do ostatniego poziomu, czyli tutaj robimy no nie z tego, a z tego. Ponownie, elegancko. I teraz, tutaj drodzy widzowie, robimy raz, dwa, 3, 4. Bierzemy sobie na przykład ten element, ciach, ciach, ciach. I teraz lecę sobie, tu jest, już się pogubiłem, gdzie przód, gdzie tył. I tutaj sobie osadzamy, żeby to ładnie wyglądało jak właśnie taki osadzony, tylko właśnie, jak jesteśmy od przodu, ja to źle zrobiłem, jak jesteśmy od przodu, to sobie to od przodu wstawiamy w taki sposób, żeby to wyglądało jak taki właśnie osadzony w pierścieniu klejnot. Tak samo tutaj będziemy mieli taki osadzony klejnot w naszej piramidzie. I teraz tak naprawdę wezmę sobie, chycę tylko tego netherraczka. Możemy sobie wlecieć tutaj i w tym miejscu postawić sobie netherrack oraz zrobić jakiś tam, oczywiście jak to zazwyczaj w starożytnych świątyniach było, robimy sobie jakiś tam święty płomień, który będzie czczony tutaj tak, a nie inaczej. No i widzieliście, bez shaderów to wyglądało i z shaderami również to wygląda. Idąc dalej, już przechodzimy do samych dekoracji, czyli weźmiemy sobie liście. Tutaj oczywiście wstawiamy 2 liście, tutaj 3 liście, tutaj 3 liście, tutaj 3 liście, tutaj też 3 liście, tutaj tak samo, tak samo, tak samo. No i oczywiście pozostała nam dekoracja, już tu ładnie się wszystko świeci, spoko. Udoskonalenia tego i oświetlenia tego pochodniami. Ja to zrobiłem tak, że tutaj zrobiłem sobie coś takiego w zasadzie, tu od wewnątrz możecie sobie na przykład dać na środku, żeby też się fajnie świeciło i z drugiej strony tak samo w tych miejscach, żeby to się fajnie świeciło. No i zostało nam do zrobić strażników naszej świątyni. I teraz, jak zrobić naszych strażników? Naszych strażników ja zrobiłem w taki sposób, że tutaj ustawiłem sobie oczywiście nic innego jak zawoskowane, przypominam, żeby one się miedzią nie pokryły, nie? W sensie patyną, żeby się nie pokryły. Zawoskowane golemy. Teraz tutaj wstawiam sobie 2 dispensery, tu również zawoskowaną klapę, tutaj dostawiam sobie, o właśnie nawet mam 1 i tutaj tak samo 1. Elegancko, to mogę sobie już tutaj odpalić, żeby mi wypluł, super, tu tak samo mogę odpalić, żeby mi wypluł, super, wszystko się zgadza. Nadaję naszemu ziutkowi zbroję miedzianą i teraz to już od Was zależy, z której strony chcecie, ale oczywiście również dodajemy tutaj tarczę. Ja zrobiłem z tej strony, z jednej, z drugiej. Włóczni mu tym razem nie robiłem, ale wygląda to moim zdaniem jak najbardziej kozacko. Ostatnim elementem jest ta brama. No właśnie, tylko teraz popsułem, bo powinienem pierw to postawić, nie? No dobra, to już bez tego Wam pokażę. Po prostu tutaj ustawię, żebyście wiedzieli, że to ma tutaj być, albo po prostu gdzieś tutaj to uwzględnię, żeby jak będę kopiował schemat dla Was, to żebyście wiedzieli i sprawdzał materiał, to żebyście wiedzieli, że tutaj to będzie, powinno być uwzględnione w materiałach. Ale tutaj powinien być właśnie jeszcze ten zrobiony pióropusz. Ten pióropusz, jak sobie polecimy tutaj na miejsce, gdzie projektowałem całą tą willę na live, znaczy willę, nie willę, tylko świątynię na live, to go robicie w taki sposób i go powinniście zrobić na samym początku. Później postawić golema i tak dalej. Czyli to zróbcie na samym początku. Tą furtkę postawcie na samym początku z tego biomu Endermanów, a potem całą resztę i będzie to cacy wyglądać. No u mnie to już nie będę tego teraz naprawiał, no bo bez sensu, to jest szczegół. A tutaj mamy już
całą naszą świątynię tak naprawdę zrobioną. Było to ciężkie wyzwanie, które od Was dostałem, ale mam nadzieję, że podołałem, że się Wam podoba i że ocenicie to jakąś łapką w górę, podbiciem. Tutorial macie zrobiony poza jednym elementem, o którym zapomniałem, czyli... Dobra, wiecie co? To po prostu sobie wlecę. To będzie drabina oczywiście. Wam ją uwzględnię w wyliczeniach materiałów, żebyście o tym nie zapomnieli, ale ja już nie będę tego teraz tutaj przyciągał i tutaj jeszcze po prostu dodaję sobie dodaję sobie oświetlenie i mamy tak naprawdę całość już ładnie, pięknie zrobioną. No nie no, widzowie. Moim zdaniem ta świątynia to jest sztos. Podbijajcie, łapkujcie, komentujcie, bo to się liczy tak samo jak subskrypcja. Zostawiajcie suby, jeżeli lubicie mnie, a nie to co robię, po prostu mnie lubicie, umilam Wam czas, to zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, kiedy nie mam bladego pojęcia. Siema na Rapeusia, cześć.